Cześć! Za rogiem trzeci sezon Rodu Smoka. Więc wraca największy spór w historii Targaryenów. Kto naprawdę miał prawo do żelaznego tronu? Rhaenyra czy Aegon? Większość z was powie pewnie Rhaenyra, bo przecież Viserys ją wybrał. No właśnie, nie do końca. Dzisiaj wyjaśnię wam, dlaczego Aegon II był prawowitym królem Westeros. Ale hej, czekaj. Przecież Viserys ją wybrał, więc słowo króla to prawo. Brzmi to dobrze tylko na pierwszy rzut oka. Bo jeśli uznamy, że król może dowolnie wskazać następcę, ignorując zwyczaj, prawo i kolejność dziedziczenia, to cała monarchia dziedziczna przestaje mieć sens. Wtedy tron nie przechodzi według zasad, tylko według humoru aktualnego władcy. Dzisiaj król wybiera córkę zamiast syna. Jutro wybiera młodszego syna zamiast starszego. Pojutrze kuzyna albo bękarta. Nie jest to stabilna sukcesja, a raczej przepis na wojnę domową. I dokładnie dlatego w Westeros tak wielkie znaczenie miały precedensy oraz tradycyjna kolejność dziedziczenia. Po pierwsze i najważniejsze, Aegon był najstarszym legalnym synem króla. A w Westeros miało to ogromne znaczenie, bo sukcesja większości 7 królestw opierała się na tradycji andalskiej i zasadzie męskiej prymogenitury. Czym jest męska prymogenitura? W skrócie to zasada dziedziczenia, według której pierwszeństwo ma najstarszy syn władcy. Po nim dziedziczą jego synowie, potem kolejni męscy potomkowie tej linii, a dopiero później córki. Jeśli najstarszy syn umrze bez potomków, prawo do dziedziczenia przechodzi na młodszego brata i jego potomków. Dopiero gdy zabraknie męskich dziedziców, pod uwagę brane są córki króla. I właśnie dlatego narodziny Aegona całkowicie zmieniły sytuację Rhaenyry. Kiedy Viserys nie miał syna, mogła zostać wskazana jako następczyni. Ale w momencie, gdy urodził się Aegon, zgodnie z tradycyjnym porządkiem dziedziczenia, to on stawał się naturalnym dziedzicem żelaznego tronu. Idąc tym porządkiem, w chwili śmierci Viserysa, Rhaenyra nie była pierwsza w kolejce do tronu. Według tradycyjnej męskiej primogenitury, przed nią znajdowali się Aegon, jego syn Jaehaerys, jego drugi syn Maelor, córka Aegona Jaehaera, a po niej młodsi bracia Aegona, Aemond i Daeron, a dopiero po nich Rhaenyra, jako 7 w kolejce do żelaznego tronu. Kolejnym bardzo ważnym argumentem był precedens Wielkiej Rady za 101 roku. To właśnie wtedy lordowie Westeros mieli zdecydować, kto powinien odziedziczyć tron po Jaehaerysie. I ich wybór był bardzo wymowny. Męska linia została postawiona ponad żeńską. Zamiast Rhaeny z córki starszego syna Jaehaerysa albo jej syna Laenora wybrano Viserysa, męskiego potomka z młodszej linii rodu. Dla wielu lordów był to jasny sygnał. Jeżeli istnieje męski kandydat z rodu Targaryenów, ma on pierwszeństwo przed roszczeniami pochodzącymi przez kobietę. To jest kluczowe, bo Viserys sam został królem właśnie dzięki temu precedensowi. Gdyby uznać, że żeńska linia może dziedziczyć przed męską, to jego własne prawa do tronu były dużo słabsze. Dlatego utrzymywanie Rhaenyry jako dziedziczki po narodzinach Aegona wyglądało dla wielu lordów jak złamanie zasady, dzięki której Viserys w ogóle zasiadał na żelaznym tronie. No i teraz dochodzimy do tematu, którego nie da się ominąć. Synowie Rhaenyry. Oficjalnie Velaryonowie. Dzieci Laenora. Legalni dziedzice. Wszystko pięknie. Tylko że problem polega na tym, że w Westeros chyba każdy, kto miał oczy, widział, że coś tu się nie klei. Jace, Luke i Joffrey nie wyglądali jak Laenor. Nie wyglądali jak Velaryonowie. That is no true Valerian. Nie mieli srebrnych włosów. Nie mieli typowo waleriańskich cech. Za to bardzo mocno przypominali Harwyna Stronga. I jasne, Viserys mógł udawać, że problemu nie ma. Rhaenyra mogła udawać, że problemu nie ma. Dwór mógł oficjalnie udawać, że problemu nie ma. Ale politycznie ten problem istniał i był ogromny. We know, Father. Everyone knows. Bo jeśli synowie Rhaenyry byli bękartami, to nie mieli praw ani do Driftmarku, ani do żelaznego tronu. A to oznacza, że nawet gdyby Rhaenyra została królową, kryzys sukcesji nie zniknąłby, tylko zostałby przesunięty o jedno pokolenie. Więc z perspektywy wielu lordów wybór wyglądał tak. Albo Aegon, legalny syn króla, którego pochodzenia nikt nie kwestionuje. Albo Rhaenyra i jej synowie, Her children are bastards! których legalność od lat była jednym wielkim politycznym skandalem. A na koniec zostawiam najsilniejszy argument za Aegonem. Argument tak potężny, że właściwie zamyka całą dyskusję. Aegon dzierżył Blackfire'a. Dobra, tak na serio, ostatni argument jest taki, że nawet Stannis Baratheon, czyli człowiek, który całe życie opierał na prawie dziedziczeniu i legalności, w trzeciej książce jasno mówi, że Aegon II był prawowitym królem, a Rhaenyra uzurpatorką. I to jest ważne, bo Stannis patrzy na prawo. A jeśli nawet Stannis
najbardziej uparty znawca prawa w całym Westeros, uznaje Aegona za prawowitego króla, to naprawdę trudno to zignorować. Więc jeśli pytacie mnie, kto według tradycyjnego porządku Westeros miał mocniejsze roszczenie do Żelaznego Tronu, odpowiedź brzmi Aegon II, bo można nie lubić Aegona. Można uważać, że był fatalnym człowiekiem i jeszcze gorszym królem. Ale pytanie tego odcinka nie brzmi, kto był lepszy. Pytanie brzmi, kto miał mocniejsze prawo. I tu odpowiedź jest dużo mniej korzystna dla Rhaenyry, niż wielu fanów chciałoby przyznać. A dla czytelników Ognia i Krwi, którzy znają dalszą historię Aegona, wstawię tylko to. Stories. And who has a better story than Bran the Broken? Bez spoilerów, kto czytał, ten wie. Dzięki za oglądanie. Dajcie znać w komentarzach, po której jesteście stronie i czy według was Viserys mógł po prostu wybrać Rhaenyrę mimo narodzin Aegona. Zapraszam do dyskusji, trzymajcie się, pozdro.